Witam. Dzisiaj obejrzymy Holzformę model G388. Była ona już na moich filmach, ale tylko gościnnie. Nie było filmu, w którym ją omawiałem. Więc dzisiaj sobie obejrzymy troszkę bliżej, zobaczymy jak wygląda i oczywiście na koniec trochę potnę. Jest to kopia Stiehla 038. Ma około 72 cm pojemności cylindra i powiedzmy, że 5 koni mocy. Producent deklaruje 3,6 kW. Jest też taka trochę ciężkawa, na pewno pokażę ważenie zatankowanej, ale to później. Na razie zobaczmy jak ona wygląda z bliska. Pilarka posiada aluminiowy karter, aluminiową obudowę startera i aluminiową obudowę sprzęgła. Reszta obudowy jest plastikowa. Pilarka wyposażona jest w stalową ostrogę, niewielką jak na taką pilarkę dużą, ale jest możliwość zapewne do kupienia większej ostrogi i do tego podwójnej, dlatego że tu mamy otwory mocujące na drugą ostrogę. Czyli można zamontować dwie duże ostrogi tutaj, zapewne dostępne osobno. Zbiornik oleju mieści 0,36 litra, zbiornik paliwa mieści 0,68 litra, jest przezroczysty, czyli widać poziom paliwa. Starter nie ma łatwego rozruchu i pilarka nie posiada zaworu dekompresji. Pałąk z przodu jest z aluminiowej rurki, ale jest na wierzchu takie ogumowanie. Sama guma jest dosyć wygodna, nie jest śliska, dobrze chwyta za rękę, dodatkowo ma takie wyżłobienia. Trzymanie jest odpowiednie, jest dosyć pewne. Natomiast z tyłu mamy już wyłącznie plastik. Tutaj na górze to nie jest guma, to jest też plastik, tylko taki szorstki. Ale tutaj wszystko też nie jest śliskie, tylko jest dobre trzymanie. To nie, ani góra, ani dół nie należą do śliskich plastików. Natomiast jeśli chodzi o same przyciski tutaj, ten przycisk gazu moim zdaniem jest troszkę ciężkawy. Nie za bardzo, bez przesady, ale troszkę ciężkawy. Dodatkowo oba przyciski, góra i dół, moim zdaniem są trochę za wąskie i zbyt kanciaste. Odrobinę wpijają się w dłoń. Przełącznik jest zintegrowany, czyli wszystko się robi jednym. Wyłącza się pilarkę do góry. Tutaj mamy napis stop. Natomiast tutaj jest start i tutaj jest czołg na dole. Czyli żeby sanie załączyć, to trzeba nacisnąć do dołu. Z tym, że tutaj moim zdaniem ten przełącznik działa bardzo ciężko i bardzo nieprecyzyjnie. Tu naprawdę muszę mocno naciskać, żeby przełączyć na sanie. Wręcz boję się, żeby tam coś nie ułamać. Tak mocno trzeba nacisnąć. Tutaj coś działa nie tak, coś źle haczy. Ale jak już się przełączy, to mamy teraz sanie. Później przyciskami tego ssania nie zwolnimy. Musimy przełączyć palcem na pół ssanie. A z pół ssania przełącza się już przyciskami na pracę. Pilarka posiada 3 śruby regulacyjne gaźnika. Jest śruba LA. Zwróćcie uwagę, że oznakowanie jest tak jak w Stiehlu, czyli LA. Jest też śruba H i śruba L. Wszystkie 3 reguluje się za pomocą śrubokręta. Oczywiście trochę mniejszego niż ten, który mam teraz w ręku. Prowadnica jest mocowana na 2 nakrętki. Tu po środku mamy otwór, ale to nie jest napinanie łańcucha. Nie ma tam tego mechanizmu. Mechanizm napinania jest tutaj. Natomiast jeśli chodzi o hamulec, jest on dosyć ciężko działający. No ale to jest duża pilarka, także jest to zrozumiałe. Po prostu sprężyna jest bardzo mocna. Zajrzyjmy teraz pod obudowę sprzęgła. Nakrętki, tak jak widać, nie trzymają się obudowy. Sama obudowa, jak mówiłem wcześniej, jest aluminiowa. I tutaj na niej już nic więcej bardzo nie ma. Tylko są takie ślizgi dla łańcucha na górze i na dole. I tu jakaś guma, w sumie nie wiem po co ona jest. Chyba osłaniająca przed trocinami. Tutaj widzimy zębatkę napędową. Jest to kółko pływające, ale z tą pilarką nie dostałem tego kółka, tylko była sztywna zębatka. Musiałem sobie sam dokupić kółko pływające, oczywiście z całym dzwonem sprzęgła i wymieniłem. Zakupiłem normalnie w sklepie Oregona część do Stiehla 038 i wszystko pasuje, no bo to jest kopia Stiehla 38, czyli powinny wszystkie elementy pasować. Reszta wszystko jest tutaj ładnie zabudowana, bardzo szczelnie, małe są szczeliny, czyli to mi się wszystko tutaj podoba i ta osłona
też jest aluminiowa. To nie jest jakaś plastikowa osłona, ta duża tutaj, tylko to jest wszystko aluminium, czyli bardzo fajnie, solidnie zrobione. Widzimy też tutaj chwytak łańcucha, też aluminiowy i oczywiście stalowy wodzik napinania łańcucha. Jeśli chodzi o amortyzację w tej pilarce, to wydaje się być całkowicie gumowa, żadnej sprężyny nie znalazłem. Wszystko jest na gumach. Zajrzyjmy teraz do filtra powietrza. Jest tu takie pokrętło, które wystarczy trochę obkręcić i już schodzi ta osłona. Z tym, że tutaj trzeba zauważyć, że zobaczcie, jest w niej taka siatka wstępna, ale bardzo ma duże oczka. Ona jest tylko do grubych elementów, jakichś grubych wiórów. Natomiast dalej już jest właściwa tutaj siatka od filtra powietrza. Odkręcana na dwie śruby takie. One się trzymają tego filtra, nie odpadają. Coś tam się jeszcze trzyma. Nie czyściłem tej pilarki w środku. Tak jak mówiłem, ona już pracowała. Jak widać, pył trochę na niej jest. Siatka wygląda też na niezbyt szczelną, ale powiem Wam, że tutaj w gaźniku żadnych absolutnie zabrudzeń nie widzę. Czyli jednak sobie radzi. Tutaj nie wiem, czy Wy to widzicie, ale gaźnik, wokół gaźnika tutaj jest brud, ale sam gaźnik w środku jest czysty. Brud jest tylko tutaj dookoła. Sam filtr powietrza jest dosyć charakterystyczny, dlatego że ma tutaj zintegrowane ssanie. Zobaczcie, jak naciskam, zamyka się ten otwór. Dlatego też może tak ciężko było to ssanie załączać, bo tutaj jest taka silna sprężyna, tutaj jest znowu druga sprężyna. I zapewne dlatego tak ciężko jest ssanie przełączać. Jeśli chodzi o gaźnik, nie wiem jaki jest firmy, ale tam jakiś symbol widzę. Nie wygląda to na Walbro, tylko jakiś symbol na górze jest, nieznany mi. Poza tym nic tutaj więcej bardzo nie ma. Oczywiście fajka ze świecą. Jest tutaj też odpowietrznik zbiornika paliwa na wierzchu, czyli w miarę dobrze wszystko przemyślane. Ale to jest konstrukcja Stila. Dlatego też zapewne tutaj trzeba dwoma aż śrubami łapać ten filtr, bo tak jak mówiłem, jest w nim też ssanie, więc musi być tutaj dość mocno i pewnie złapane. W miarę to wszystko ładnie pasuje i w miarę lekko się zamyka. Waga pilarki gotowej do pracy 8,69, 8,7 można powiedzieć. A więc zobaczmy, jak ona tnie. Przez chwilę prowadnica 50, łańcuch Orego na pełne dłuto, pień dosyć twardy, nie, powiedziałbym, że bardzo twardy. Twardy pień, dodatkowo dosyć szeroki, więc na pewno nie będzie łatwo, ale zobaczymy zaraz, jak ona sobie poradzi. Pilarka nie ma pompki, nie ma odprężnika, ssanie tylko załączam. Ona już jest rozgrzana trochę. Ssanie niepotrzebnie włączyłem. Teraz mogłem ją zalać wręcz. Tak, przylałem ją.
zaczęło padać, także muszę się zwijać. Chodzi, tak jak widzicie, moim zdaniem bardzo fajnie. Deszcz już przeszedł, teraz mogę chwilę porozmawiać o tej pilarce. Co ja o niej sądzę? Powiem Wam, że jest to jedna z moich ulubionych pilarek, jeśli chodzi o Holzformy. W sumie nie wiem dlaczego, ale po prostu tak fajnie pracuje, dobrze mi się nią operuje. Jest taka budową trochę zwarta. Tak naprawdę ktoś, kto ją pierwszy raz zobaczy, tak jak ja, nie będzie widział, że ona jest taka mocna i ciężka. Naprawdę waga tej pilarki jest dosyć duża w porównaniu do tego, jak ona się wydaje ciężka. To jest taki trochę dysonans między tym, co widzimy, a tym, co czujemy. Prawdopodobnie może być to też spowodowane tym, że jest nie dość, że ona jest krótka, a szeroka, jeśli chodzi o body. Dodatkowo jeszcze to nietypowe malowanie sprawia, że zwracamy uwagę tylko na tą taką smukłą część środkową, a te szerokie, szare boki trochę nam umykają i przez to wydaje nam się, że ona powinna być lżejsza. Dopiero jak ją bierzemy do rąk, okazuje się, że ona jednak swoje waży. To jest taka cegłówka, powiem Wam, ale sympatyczna. Po prostu ją lubię. Na pewno nie jest dobra na długie prace, gdzieś tam latanie po lesie, bo jest ciężka. To na pewno, ale moim zdaniem fajna. Dla mnie to jest taka pilarka po prostu przyjemna, dająca frajdę. Niekoniecznie na długie prace, do tego moim zdaniem jest troszkę przyciężka. Ale poza tym, jeśli chodzi o samą pracę silnika, o to jak się zachowuje w materiale, jakie mamy wrażenia z cięcia, to naprawdę tutaj wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Ja tą pilarkę, powiem Wam, że lubię. Także tyle jeśli chodzi o Holzformę G388. Tyle z mojej strony. Wy, jeśli chcecie coś dodać, to napiszcie w komentarzach pod filmem. A ja na dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.